Rano za drzwiami wita nas taki oto widok. Lofoty to norweski archipelag składający się z 5 głównych oraz dziesiątek pomniejszych wysp, który rozciąga się na ponad 100 km za kołem podbiegunowym. To zdecydowanie jeden z głównych celów naszej podróży. Słyszeliśmy o zapierających w piersi widokach. Na pierwszą z wysp wjeżdżamy sięgającym ponad 1 km mostem Tjeldsund. A zresztą, co ja tu wam będę opowiadał? Zobaczcie sami. Niestety Lofoty to nie tylko zapierające dech w piersiach widoki, to również tubylcy. Mieszkańcy Lofotów na każdym kroku dają znać turystom, że są oni tutaj niemile widziani. W naszym języku familijnym przez pewien czas po wyjeździe krążyły sformułowania "no parking" oraz "no camping", okraszone zwykle kilkoma wykrzyknikami. Takich tabliczek jest tam wszędzie pełno. Nawet w miejscu, w którym spaliśmy, czułem się trochę jak intruz. W regulaminie obiektu było wyraźnie zaznaczone, że przed wyjazdem pokój należy posprzątać, bo będzie inspekcja. I jeśli cokolwiek będzie nie w porządku, to zostanie nałożona karna opłata. Oczywiście takich informacji na bookingu nigdzie nie było. Sami zostaliśmy zwyzywani przez pewnego uroczego pana od kretynów i głupków, tylko dlatego, że zatrzymaliśmy się niedaleko miejsca, gdzie zaczynała się droga dojazdowa do jego domu. Archipelag zamieszkuje około 25 000 stałych mieszkańców, natomiast rocznie przyjeżdża tu ponad 1 milion turystów. Problem jest taki, że Norwegowie są skrajnie nieobrotni. Może to wysokie podatki, a może po prostu brak genu przedsiębiorczości, ale Norwegowie po prostu nie wiedzą, co robić z tymi turystami. Nie mają na to żadnego pomysłu. Widzą jedynie problem, nie zastanawiając się nad jego rozwiązaniem. Gmina Moskenes, usytuowana na samym krańcu archipelagu, jest jedną z najbiedniejszych gmin w Norwegii. Dyskutujemy z Olą, jak to wygląda w Polsce, gdzie można pojechać gdzieś, gdzie nie ma kompletnie nic do zobaczenia, ale jest parking, knajpa, tyrolka, jazda na osiołku, kozy do karmienia, najdłuższa deska w kraju, baca ze świeżymi oscypkami, pal licho, że to kamień pomorski, skansen, jarmark, lokalne nalewki, cokolwiek. Na Lofotach nie ma na to żadnego pomysłu. My spaliśmy w aucie i brakowało nam nieco zwykłego prysznica. Wszak nie każdy jeździ w wielkim kamperze z prysznicem. Przypuszczam, że ktoś przedsiębiorczy wpadłby na to, by za kilkadziesiąt koron udostępnić sam prysznic, bez noclegu. Będąc w Svolvær około 19:00 poszliśmy poszukać jakiejś knajpki. Była otwarta jedna pizzeria, prowadzona oczywiście przez jakichś Irakijczyków czy Syryjczyków. Kolejka na 20 minut, żeby w ogóle dostać stolik. Mimo dużego ruchu kelnerzy uśmiechnięci i sympatyczni. Reszta knajp zamknięta.
Norwegowie siedzą w domu, narzekając, że turyści nie zostawiają w regionie pieniędzy. Pewnie trochę generalizuję, ale mogę się wypowiedzieć tylko na temat naszych doświadczeń, które z lokalsami były bardzo negatywne. Ci ludzie nie chcą tam żadnych turystów i wyraźnie dają to do zrozumienia. Jednocześnie nie są nauczeni zaradności lub po prostu są zbyt leniwi, by wyjść poza utarte schematy. Ot, taka łyżka dziegciu w beczce miodu. My zostawiamy samochód na parkingu, oczywiście płatnym, i zaczynamy wdrapywać się diabelskimi schodami ku diabelskiej bramie. Serio, to oficjalne nazwy. Pierwsza część szlaku to mające ponad 500 stopni diabelskie schody, które zostały tu zbudowane przez nepalskich szerpów. Schody wiodą ostro pod górę, bez chwili wytchnienia. Łydki dostają ostro w kość. Chodzenie szybko zaczyna się nam kojarzyć z ponadczasową sceną z 12 prac Asterixa i domu, który czyni szalonym. Dałaś radę. I co? Daleko jeszcze? Może nie jakoś bardzo daleko, ale za to skończyły się w miarę wygodne schody, a zaczęły elementy wspinaczki. Dawaj, Spider-Man. Pod diabelską bramą spędzamy niewiele czasu, bo coraz mocniej pada. Strzelamy sobie oczywiście po foteczce i schodzimy na dół. Ruszamy dalej ku wsi O, zlokalizowanej na samym krańcu Lofotów. O to również ostatnia litera norweskiego alfabetu. Takie z tych Norwegów śmieszki. Dziś nie mamy w planach niczego konkretnego. Zatrzymujemy się w co ładniejszych miejscach i wchodzimy na parę wzniesień.
Parkujemy auto na ogromnym, o dziwo, bezpłatnym parkingu i idziemy na cypel, który kończy naszą przygodę na Lofotach. Dalej już drogi nie ma. Śpimy niedaleko Rejny na wypakowanym po brzegi parkingu, gdyż wcześnie rano mamy zarezerwowany prom, który przewiezie nas do Buda. Z pokładu promu po raz ostatni obserwujemy Lofoty. Spędziliśmy tu niewiele czasu. Parafrazując słowa przypisywane Piłsudskiemu, widoki wspaniałe, tylko ludzie Ostatnie wierzchołki gór powoli nikną w oddali, a po 3 godzinach rejsu nasz prom, który został wybudowany w Polsce, zbliża się do brzegu kontynentalnej części Norwegii. Kontynent wita nas wspaniałą pogodą i prześlicznymi widokami. Po godzinie jazdy zatrzymujemy się nad jeziorem, żeby skorzystać zarówno z pogody, jak i z widoków. Tuż obok szumi malowniczy wodospad. No to może coś o norweskich drogach? Znajomi straszyli nas policjantami czającymi się w krzakach z radarami, karającymi kierowców nawet za najmniejsze przekroczenie prędkości. Nie zauważyliśmy takich sytuacji, a po 2 latach od powrotu żaden mandat nie przyszedł. Sieć szybkich dróg w Norwegii praktycznie nie istnieje poza obwodnicami największych miast. No i są to drogi płatne. Norwegowie bardzo polecają system Autopass. Otrzymujemy małe urządzenie wielkości pudełka zapałek, które przyczepiamy do przedniej szyby i ono rejestruje przejazdy przez płatne odcinki. Ja tego rozwiązania bardzo nie polecam. A dlaczego? Pierwszy zgrzyt nastąpił po zamówieniu tego dziadostwa do Polski. Gamoń, który to nadawał, zaznaczył w papierach, że jest to komercyjna próbka towaru. Przez co celnicy w Polsce normalnie nałożyli na przesyłkę opłaty celne. Kiedy zapytałem mailowo, dlaczego wysłali to jako komercyjną próbkę towaru, to dostałem odpowiedź, że wcale tak nie wysłali. Kiedy podrzuciłem im zdjęcie paczki, gdzie wyraźnie było widać, która opcja została zaznaczona, to przestali odpowiadać na maile. Autopass oferuje zniżki na promy. Podobno. Jednak, żeby z tego skorzystać, należy doładować konto za minimum 2000 koron, co powoduje, że faktyczne zniżki dostaje się dopiero za kilka rejsów promem. Turysta najprawdopodobniej nie jest w stanie tego wykorzystać. Po jakimś czasie od przejazdu przez bramki przychodzi faktura. A właściwie to nie przychodzi, chociaż powinna. Pomimo zaznaczenia opcji powiadamiania mailowo o wystawionej fakturze, powiadomienia nie przychodzą. Chytrzy Norwegowie liczą, że turysta nie sprawdzi ręcznie, czy faktura została wystawiona i będzie można mu przywalić karę za opóźnienie płatności. Zgłoszenia, że funkcja notyfikacji nie działa, pozostają bez odpowiedzi. No i to dziadostwo po zakończeniu użytkowania oczywiście należy odesłać. Nie dość, że Norwegia ma jakieś porąbane przepisy celne i przesyłki są bardzo drogie, to jeszcze operator zaznacza, że jeśli przesyłka zostanie uszkodzona w transporcie, to nałoży karę. Jeśli celnicy nałożą cło, kara. Jeśli urządzenie nie będzie działać, kara. Jeśli paczka przyjdzie opóźniona, to... No, dam wam 5 sekund do namysłu. Right to jail. Tak, kara! Także system, który pewnie dla mieszkańców działa całkiem ok, dla turystów jest po prostu upierdliwy. I mimo, że ceny za przejazdy z autopasem są ponoć o kilka procent tańsze niż bez autopasa, to przez całą resztę opłat i potencjalnych kar generalnie nie polecam tego rozwiązania. No dobrze, to w takim razie jaka jest alternatywa? Podobno można jechać na partyzanta, bez autopasa i bez rejestracji gdziekolwiek. Wówczas operator systemu sam po jakimś czasie przyśle do Was wezwanie do zapłaty za przejechane bramki. Mam jednak wrażenie, że skoro u operatora systemu pracują takie tęgie głowy, które mylą komercyjną próbkę towaru z wypożyczanym urządzeniem do rejestracji przejazdów, to mogą też nie ogarnąć wysyłki faktury do Polski. Kierowcy w Norwegii są krojeni na każdym kroku. Bramek przy większych miastach jest dużo i kasują sporo za każdy przejazd. Nawet w najmniejszych miastach są wyłącznie parkingi płatne. Często nawet poza miastem przy jakiejś atrakcji turystycznej parking jest płatny.
Szczytem norweskiej przedsiębiorczości jest postawienie na parkingu kontrolera i wystawianie mandatów za przekroczenie czasu parkowania. Paliwo oczywiście drogie. Największym absurdem tego całego systemu jest to, że przy takim zniechęcaniu do korzystania z samochodów wydawałoby się, że powinien być tu dostępny tani transport publiczny. Otóż nie. Transport publiczny działa dobrze, ale głównie przy dużych miastach i jest koszmarnie drogi. Międzymiastowe autobusy również są dość dobrze skomunikowane, ale siłą rzeczy nie zatrzymują się przy atrakcjach turystycznych, które często znajdują się pośrodku niczego. Jednym słowem, trudno tu żyć bez samochodu. Odwiedzamy znajomych w Trondheim. Serdecznie pozdrawiamy. Którzy polecają odwiedzić czającego się w połowie drogi do Oslo wielkiego srebrnego łosia. Łoś faktycznie jest i wielki, i srebrny. Niestety pobliska knajpka, serwująca ponoć wyśmienite burgery, jest akurat zamknięta. Żegnamy łosia i już bez zbędnych postojów jedziemy do Oslo, gdzie odwiedzamy Werkę. Werka ma bardzo ciekawe mieszkanie. Niby jest na poziomie piwnicy, a więc suterena, a jednak z drugiej strony... Kolejnego dnia jedziemy do pobliskiego Vikersund zobaczyć jedną z największych skoczni narciarskich na świecie. Skocznia z dołu robi ogromne wrażenie. Jest po prostu wielka. Po przebudowie w 2011 roku była największą skocznią na świecie. W czasie naszej wizyty właśnie tu oddano najdłuższy skok na nartach. 253,5 metra Stefana Krafta. Dopiero pół roku po naszej wizycie wynik ten poprawił Domen Preutz na letalnicy. Skrobiemy się powolutku do góry, schodami, kroczek po kroczku, co przypomina nam oczywiście... Na szczycie oglądamy całe zaplecze, którego przeważnie nie widać podczas transmisji z zawodów. Odpoczywamy, ponownie ciesząc się ładną pogodą, po czym siadamy do auta i wracamy do Oslo, gdzie cieszymy się towarzystwem Werki aż do późnego wieczora. Rano ruszamy na południe, ku Szwecji. Dziś mamy w planie drogę aż do szwedzkiego Ystad, gdzie wieczorem siadamy na prom do Świnoujścia. Robimy jedynie krótkie przerwy na rozprostowanie nóg. Do GoPro dobiera się Ola, która raczy nas takimi oto artystycznymi ujęciami. Zbliżając się do Malmö widzimy w oddali Kopenhagę, ale spoglądamy na nią tylko z oddali. Danię odwiedzimy innym razem. Bez przeszkód docieramy na prom i wypływamy w morze. Płyniemy do domu.